Kaman SH-2G Super Sea Sprite. Śmigłowiec w oznaczeniu Polskiej Marynarki Wojennej. Wycinanka GPM. Zapraszam na relację z budowy tego modelu. Część pierwsza. Budowę rozpoczynam od wnętrza części kabinowej, części transportowej oraz kabiny pilotów. I tak tu zapoznałem się z rysunkami, z opisem, dobrałem odpowiednie kolory farbek. Ja używam Paktry i tu użyłem numeru 41, 48 i 9, i plus jeszcze dojdą tam inne kolory, które w trakcie wychodzić tu będą mi podczas składania. I tu, uwzględniając te dodatkowe kolory, właśnie porównywałem sobie barwy. Zaczynam od zapoznania się tu z treścią budowy, natomiast tu opis tylko nam przedstawia jakby jakich części użyć, natomiast należało się tu już zapoznać z rysunkami, dokładnym śledzeniem, studiowaniem tych rysunków, no i klejeniem. Ja używam ciętych laserowo wręg do złożenia całej konstrukcji nośnej kabiny i zaczynam od cięcia, właśnie wycinania elementów z arkusza z elementami ciętymi laserowo. Przed sklejeniem tu wręg w całość kabiny należy wyciąć jeszcze te elementy wręg, które nakleję właśnie na te elementy cięte laserowo. Są to części pomiędzy przedział pomiędzy kabiną pilotów a kabiną tą transportową. I to są te elementy właśnie, które obustronnie muszę nakleić na tą wręgę. To jest wręga grodziowa, dzieląca kabinę pilotów od kabiny transportowej. I na tej wrędze starałem się odtworzyć nity, przetłoczenia blach i tu właśnie jest to dość widoczne. Myślę, że jest to dość widoczne. Wyciskając to na lewej stronie, starałem się tak to zrobić, żeby było po prostu widać po tej prawej stronie. Właśnie tu są takie zaznaczenia tych wypukłości i tu wyraźnie jest ślad, widać, wyciśnięte jest to po tej prawej stronie. Tu widzimy elementy fotela radiooperatora. Ja wykorzystałem tu elementy cięte laserowo. I tu właśnie już jest po złożeniu, widać siedziska. Części o numerach 32 A, B, C, D są to urządzenia elektroniczne, takie skrzyneczki, które należało powycinać i skleić. Ja natomiast tutaj poobcinałem te sklejki, które należało pozaginać i dorobiłem po prostu swoje z kartonika dodatkowe, te, które tu były. Wydaje mi się, że zachodząc na zakładkę jest zbyt gruba powierzchnia klejenia. Wklejając każdą z osobna, powierzchnia przylegania boków jest dokładniejsza. Przed sklejeniem tych elementów należy wszystkie krawędzie poretuszować odpowiednim kolorem dobranej farby. To są elementy siedzisk foteli, czyli siedzisko i oparcie. One są w kolorze takim brązowym, natomiast na zdjęciach w internecie widziałem, że one są w kolorze jaskrawego pomarańczu. No i tu należało je przemalować, tak będą bardziej wyglądały
oryginalnie. Tu jest właśnie już pomalowane pomarańczem na podkładzie jednokrotnie, natomiast tu pomalowałem tylko na tym kolorze, który był. No i niestety ten kolor nie wychodzi tak, muszę najpierw pomalować podkładem, później nałożyć pomarańcz. I tu już są poskładane te urządzenia elektroniczne, plus ten element 32, czyli ta cała rama. Ja wykorzystałem tu element, który był w dodatku cięty laserowo. Jest to bardzo delikatna konstrukcja i należy to delikatnie pozaginać i skleić. W nią właśnie będą wsunięte te elementy tych urządzeń elektronicznych, czyli te skrzyneczki. Należy tutaj dość ostrożnie to kształtować i skleić. Jest to dość delikatny element. No i właśnie w to będą właśnie wsunięte te urządzenia elektroniczne. Stanowi to taką podstawę do tych elementów elektronicznych. O właśnie, tutaj na tych półeczkach będą po kolei, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zestawieniowym, będą wklejone. Tak się prezentuje fotel radiooperatora. Jest przemalowany właśnie na kolor pomarańczowy, ponieważ wycinance miał kolor brązowy, siedziska były brązowe. Ja je przemalowałem zgodnie tak, jak jest to na zdjęciach w internecie. I tu jest właśnie już fotel sklejony, natomiast siedziska są tylko na sucho włożone i tak się prezentują. I zgodnie postępując z rysunkami, należy sklejać inne elementy wyposażenia kabiny tej transportowej, operatora radia, wysięgnika. No i tu właśnie widać już te elementy, części, które robiłem jakby po kolei, składając je sobie na w odrębnym miejscu. Tu przygotowywuję podłogę. Podłoga ma taki charakterystyczny, pokratkowany kształt. Jest to odwzorowanie jak gdyby blachy ryflowanej, bodajże to się tak nazywa, czyli takiej troszeczkę blachy, która nie będzie śliska. I tu właśnie tak robię to rylcem, zaznaczając właśnie po tych kreskach te wgniecenia jak gdyby na blaszę, no i powstaje taka krateczka właśnie. I tym sposobem właśnie odtworzyłem taką blachę, tak zwane ryfle, i plus jeszcze nity na tym. I tu już widać wklejoną podłogę, wklejone wręgi, czyli te grodziowe, no i po kolei później doklejałem właśnie tutaj całe te konstrukcje, które w tej części kabiny transportowej operatora tu się mieszczą, zgodnie z rysunkiem zestawieniowym. Tu w niektórych elementach musiałem właśnie też wklejać te tak zwane wklejeczki, sklejki, bo te elementy zestawieniowe nie miały tego. Te zdjęcia wykonałem z dodatkiem lampy błyskowej, stąd troszeczkę kolor wyszedł mi tu inny. No i następny przedział to jest kabina pilotów i tu wycięcie podłogi. Podkleiłem ją, ponieważ uważałem, że jest zbyt delikatna. Fotele, siedziska, tuż są też brązowe, należy je przemalować. Tu już jest właśnie wklejona podłoga. Tu widzimy tak zwaną podsufitówkę przedziału transportowego. I tu zrobiłem tak zwane pikowania, podobną metodą jak na tej podłodze ryflowanej. Tu mamy przemalowane siedziska. Część 45 plus jego elementy, czyli jest to tak zwana
konsola środkowa przedziału pilotów, tu właśnie jest ten element. Tu mamy rysunek zestawieniowy całości. Tu widać dźwignię zmiany skoku śmigła. I właśnie te jego drobne elementy. Jest tego dość dużo, bardzo drobne, małe elementy do złożenia. Aby nie pogubić tak drobnych elementów, należało je tam gdzieś odkładać sobie do osobnego pojemniczka. I tu właśnie jest metodą taką podobną jak wcześniej już kiedyś w innym filmie tłumaczyłem, jak robię takie drobne dźwignie, popychacze i tym inne rzeczy, które tu pominąłem po prostu z wycinanki, zrobiłem to na swój sposób. I tu już właśnie są części składowe przedziału pilotów, sterownice nożne, tu już są wklejone. Też było drobnych elementów do zwijania, skręcania, natomiast ja to zrobiłem swoją metodą. Tak to się przedstawia już po wklejeniu retuszu, pomalowaniu i położony już lat. Fotele pilotów są sklejone z części ciętych laserowo i tak się przedstawiają. Tu jeszcze przed pomalowaniem tak zwana jest to surówka. Tu już widać fotele wklejone z siedziskami, pasami. Pasy są wykonane z pełnego czarnego kartonika, klamry i zapinki na pasach też dorobiłem z folii aluminiowej. Tu widać dźwignię skoku wirnika głównego, bardzo drobne elementy, dużo ich tu było. No i tu już powklejane są właśnie sterownice, tak zwane drążki sterowe plus konsola środkowa wklejona. Tu zdecydowałem się ten odcinek zrobić jeszcze przed oklejeniem całości, dlatego żeby pokazać po prostu to całe wnętrze. Później, jeżeli już tu zacznę oklejać go zewnętrznym poszyciem, nie będzie to tak widoczne. Zatem zapraszam na kolejny odcinek. Być może jeszcze zrobię 2 odcinki, dlatego że materiału na pewno będzie dość sporo. Zatem zapraszam do odwiedzenia kanału, subskrybowania. Jeżeli się podoba, proszę o lajki. Dziękuję za uwagę w tym odcinku i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku i na innych moich filmach. Dziękuję za uwagę, cześć.